Witamy serdecznie. Dzisiaj mamy kolejny dzień w Omanie, w Salala. Nie Salalach, tylko Salala, już wiem o co chodzi. Wyjeżdżamy właśnie z resortu naszym wypożyczonym autkiem i jedziemy zobaczyć dzisiaj baobaby. I co jeszcze? No i zobaczymy, no jedziemy do miasta i tam jeszcze jest kilka jakichś tam miejsc do zobaczenia, ale też no nie wiadomo co się uda, no bo tak jak z tymi wodospadami, nie? Teraz jest generalnie tutaj sucho i na przykład wodospady już były wyschnięte, te duże, tak samo można by było jechać i zobaczyć gejzery, są super w okolicy, ale tych gejzerów też już nie ma, bo jest Sucho. za sucho. Jest No. sucho, tak. Ale ja jeszcze znalazłem jakiś motocyklowy motyw, więc tam was zaciągnę. Ludzie Przyjaźni, też są mega tacy, ludzie. Tak, więc... otwarci, więc to też tak z tym ubiorem to, no wiadomo, że dobrze jednak się trochę pozakrywać, ale to też nie jest tak, że trzeba być od głowy do stóp zakrytym, bo inaczej tutaj ktoś kogoś zlinczuje. Faktycznie jak byliśmy na tym targu, to patrzyli na nas jak na dziwolągów trochę, no bo jednak taka rodzinka wpadła i no jednak odstawaliśmy wyglądowo, więc patrzyli się na nas. Tak, wszyscy. jak nie oglądaliście, to zapraszamy na ten odcinek z targu Staroci tutaj. Tak, ale no jak się myślę zachowa jakiś taki umiar, to jest okej. Dobra, jedziemy, bo ja nie wiem gdzie tutaj mam jechać. Mamy, słuchajcie, 30 minut, 40 km jest od ośrodka do miejsca, gdzie rosną baobaby. A jeszcze jest jeden motyw, tak mi się przypomniał, a propos tutaj okazywania czułości, nie? Że oni są bardzo tu nie wypada okazywać sobie jakąś właśnie czułość. Tego akurat już nie będziemy sprawdzać. Znaczy nie wiadomo, czy ktoś okazuje czułość, bo tu nie ma w ogóle kobiet, nie? No tak, Sami tak, mężczyźni tak, wszędzie tak, są, więc kobiety są gdzieś poukrywane. Tak, w swoim świecie. No ale wiesz, ale jakbyśmy szli, nie wiem, za rękę albo zaczęlibyśmy się jakoś tam, no, czule ściskać, to jednak by to mogło trochę wzbudzić trochę podejrzenia, nie? Tak, tak. Dobra, widzimy się zaraz, jak coś będzie tutaj ciekawego. Helena pojechała sobie na wakacje. Zjechaliśmy z autostrady i zostało, słuchajcie, 5 minut, 3,5 km. Na autostradzie jest ograniczenie do 120 km, ale są też znaki w naszych cyferkach, więc wszystko jest jasne i wiadome i czytelne. I zaraz zobaczymy, gdzie tutaj te baobaby. Wjechaliśmy na górę i tam widać te baobaby. Nie wiem, czy je będzie widać. No może zrobię komórką jakieś zbliżenie, bo tu w GoPro niestety nie ma tej opcji. O, zobaczycie tutaj. Takie wielkie drzewa. Ale ja nie wiem, które to są. Zaraz tam zjedziemy na dół. Ale no O. chcą dzieci, żeby je... Udało się podjechać pod samo ten. Wcześniej tam był zjazd, ale mapy Google'a tego nie pokazują, więc trzeba sobie tam... Znaczy nie ma niby opcji dojazdu, a jest. O, jakie wielkie to drzewo. O matko. One fajnie też tam z góry wyglądały, nie? Czy może tak będzie widać, czy... Chociaż tutaj ta kamera to wiadomo, źle przekłamuje. Ale czekaj, ja spróbuję to objąć, może to będzie perspektywa jakaś. Wielgaśne. Wielgaśne ich tu troszkę jest, nie? Bo tutaj tam są. Krowa tutaj sobie leży. Cześć, krówko! Ale wielkie są te drzewa. O, jest tu trochę tych baobabów. Idziemy się kawałek przejść, bo tutaj też jest napisane, że są niby jakieś wodospady. No zobaczymy, teraz jest ta spora sucha, więc może ich nie ma, a może są. Janie już bolą nóżki, mimo że dopiero co żeśmy wyszli. O, i zobaczcie, jak tutaj jest. Wszystko jest po angielsku. Nie rzucać śmieci, nie śmiecić. O, tutaj też. I takie wszystkie drogowskazy, ale o! Jest woda! Jesteśmy uratowani. Ale tu przyjemny chłodek od tej wody bije. O. Zeszliśmy tutaj na dół. Teraz jest mało wody, jak jest pewnie dużo wody, to wygląda dużo atrakcyjnie i pewnie tutaj z różnych skałek ta spada ta woda, jak patrzyłem na zdjęciach. No ale tutaj teraz też przyjemnie sobie posiedzieć chwilę.
Ale fajnie szumi tutaj ta woda. Niestety turyści troszeczkę tutaj zostawili śmieci. Nie mam żadnego worka, żeby posprzątać tego, bo też się prosi, żeby zabrać. O, tutaj jakie fajne też drzewa. Dzień dobry! Szykuje się do ataku, wyschową chce. Jakiś śmieszny robaczek. Możesz szczelence wejść, żeby ona... No, próbuję tylko kamera wyciągnąć. No, ale to już nie może. Tutaj. O, głęboko tam jest. Janio, Przyszli się miejscowi przekąpać. no taki upał to jakoś nie... No, w ogóle tutaj jest fajnie, bo jest taka jakby bryza, nie? No, przyjemnie. Przyjemnie w takiej oazie sobie posiedzieć chwilę, ale zaraz lecimy dalej, nie? Lecimy chyba do miasta. O, zobaczcie jak tu wygląda właśnie tablica rejestracyjna miejscowych. Takie fajne żółte, a nasze wypożyczalnie czerwone. Boże, aż się zgrzałem. Kojarzycie w Karpaczu, jak jest to miejsce, gdzie grawitacja oszalała? I tutaj jest to samo. Tutaj podobno jest butelki same lecą pod górę. Zaraz zobaczymy, czy to tu, czy nie. Czekaj. O! Zobacz, leci do góry. Odejdź, Marianko. Leci pod górę. Nie wiem, czy tutaj to widać z tej perspektywy. O, i to miejsce jest właśnie w drodze tutaj do tych baobabów, więc jeżeli jak jedziecie, to warto się zatrzymać i sobie zrobić jakieś tam doświadczenie. O, leci! Aha. Koło się zepsuło. Trzeba uważać tutaj na krowy, bo są znaki, że krowa ma pierwszeństwo tutaj na autostradzie. O, i tutaj też sobie krówki właśnie. O, patrzcie. O, to jest autostrada, a tu jest pani krowa. Bywa i tak. Czasami jest tak wesoło. Bywa i tak i to dość często. Tego nie ma na kamerę. I my też nie zawsze jesteśmy tacy spokojni. O, ile wielbłądów. Jechaliśmy znowu do Salala. Zobaczcie jak tutaj Salali. No fajnie tutaj bardzo dużo palm, nie? Rośnie. No. Jedziemy do muzeum teraz kadzidła. Jedziemy sobie i tak rozmyślamy z Kamilą, że na przykład w porównaniu z Jordanią, nie? No to tutaj jest mega kultura jazdy. No, zupełnie normalnie się jeździ, nie? Tak, jak na zachodzie, więc nie ma strachu, żeby tu wypożyczyć sobie samemu auto i się przejechać, bo jest naprawdę bezpiecznie. Chociaż właśnie nas trochę zniesmaczyło to, że na tym spotkaniu z rezydentem to były takie trochę strachy na lachę, że lepiej być zakrytym, że lepiej coś tam, że nie ma ubezpieczenia pełnego auto. No tak, tak żeby tylko zniechęcić do wyjścia samemu czy wyjazdu samemu. No ale też jest czysto, nie? W sumie. Tak jak tam w tych krajach arabskich zdarza się, że jest jednak bałagan spory, to jest faktycznie dosyć czysto. No bo ja
Wjeżdżamy tu do muzeum. O, tu jaki Melex fajny. Dobra, zaparkowaliśmy. Tam są jakieś bananowce. Słuchajcie, na te wszystkie miejsca na dole w opisie filmu przypominam, że pineski pozostawiam, żebyście ewentualnie mieli lepszy ten. O, zobacz, teraz założyłem nowy obiektyw. I tak jakoś bardziej panoramicznie jest chyba. Chcesz? Widzicie, a my nie. Tak, bilety trzeba kupić, nie ma gotówki, tylko wizą można zapłacić. Teraz zobaczymy, czy my mamy jakąś kartę wizy. O. Powyżej 12 lat jest 1 rial, 6,12 200 baht. Okay. Thank you. Słuchajcie, jednak 6 riali, dla turystów 6 riali, mieliśmy kartę Visa, zapłaciliśmy i możemy się udać do muzeum. Już jak się wybieracie, to chyba warto, że właśnie nie shorty, nie żonobijki, nie zwierzęta, walizki. Aha, no flash. No dobra, ja nie mam lampy, więc jest ok. I bez jedzenia wejście. O, to jest taka ochrona w fajnych mundurkach brązowych. Piątka, jeszcze ja. Oj, tutaj jakieś łódki. O, super. A, tu kamienna kotwica. Ale numer. - 2000 lat przed naszą erą. Zobacz, jaki fajny. Statua Guida. This is first captain of Oman? Yeah? Sultan. Ah, is the president of Oman? Aha. To jest prezydent Omanu. Zobacz, ile ma medali. Sultan? Tak, to jest ten półwysep arabski, tak? My jesteśmy tu od Salala, chodzili górami, dlatego tutaj jest taki ten. O, i są srebrne monetki. Pokaż. 8-10 wiek. Oho, ho. Są skorupy wykopane. Tu jakieś brązowe monety z brązu. Tutaj kadzidło. Tutaj jest to drzewo. Ja nie widziałem, że to jest żywica po prostu. Z drzewa kadzidłowca. Spuszczają taką żywicę i tak jak bursztyn. Patrzcie, II wiek przed naszą erą. I taki system nawadniania, że tam są źródła. Tutaj jakieś takie studnie jakby głębinowe i cały system nawadniania do pałacu i tutaj do ogrodów palmowych. Przez 12 km przeciągnięta ta woda. I to słuchajcie, 2 lata, II wiek przed naszą erą już takie cuda tutaj robili. O, wsiadamy tu do autka, za 2,5 riala mamy przejażdżkę. 2,5 riala, to przypominam, że 1 rial to jest 11 zł, więc za 22, za 27 zł mam No, przejażdżkę. przy dzieciach i przy takim upale. Tak, to super sprawa, no. Ty masz. No, ale nawet fajnie tak się zwiedza z pozycji. O, tutaj można sobie kawałek wejść. Wejść, pooglądać, jak to kiedyś wyglądało. Całe miasto. Wszędzie są takie tablice informujące i po angielsku, i po arabsku. Tu jesteśmy w Salala 7 dni, 7 nocy, więc w zasadzie 8 dni. A na 2 dni właśnie wypożyczyliśmy sobie auto za 100 euro. I sobie tutaj jeździmy. Myślę, że to jest super opcja, by nie tylko leżeć w resorcie, jak przyjechaliście
właśnie z Itaką, bo chyba głównie tutaj z Itaki wszyscy latają z Polski. To jest bardzo internet drogi i połączenia z Polską, więc pierwsze co robimy w samolocie, jeszcze nie wysiadając, najlepiej wyjąć sobie kartę, żeby czasami nie ściągnęło się Wam danych, bo chwila, moment i kilka stów po prostu leci. A zainstalować sobie kartę eSIM. My korzystamy na przykład z iRalo i wtedy tam, nie wiem, kilka giga jest za kilka dolarów i można sobie bez problemu korzystać z tego internetu i nie narażać się na koszty, chociażby właśnie na mapy Google, żeby bez problemu się tutaj poruszać właśnie po Omanie. No, objechaliśmy już całą tą i powoli się zawijamy dalej. A tu widzę Shoemaker i mamy jakieś soczki, więc się napisz, czy mamy tu szewca i mamy jakieś soczki i słodkości, więc zaraz obadamy. O, tutaj jest jabłkowy, mango jest za pół tego. Jak te mango? Pomarańczowy też. Czyli z różnymi. Zaraz się spytamy. Mango czy banan? Czy jabłko? Weźmiesz Mariance Co to jest? kawa. To jest kawa. Gorąca. Zaraz będzie soczek. No, kawa taka. Dobra. Mocno. Zostawi nas to trochę. A ty sobie mangolasy. Dostaliśmy soczek, ale to jest właśnie mangolasy chyba, no. Ło, jakie gęste, patrzcie Ale na Co to. wy macie? O. A co wy macie, mama? Jaki smak? Mango. My mamy mango, dzieciaki miały miksa, już wypiły. Ale ja się nie wiem. To cała mansia. Ale pyszne zimniutko. Zapłaciliśmy 3 riale, czyli jakieś 33 zł za 5 soków i 2 kawy. Tanio jak barszcz. Podjechaliśmy tutaj w okolicy tego Stargu Staroci, tam gdzie wczoraj byliśmy. I to jest ten coffee shop. I tutaj zamierzamy coś zjeść. Słuchajcie, pierwsze miejsce, gdzie się nie dogadaliśmy, bo nawet translator polsko-arabski nie ten. To takie miejsce właśnie, gdzie je się rękoma, no ale niestety tu pan kompletnie ani w ząb, ani migowym, ani żadnym. Robimy drugie podejście do restauracji, dzieci się tutaj tłuką, biją. Dobra, tu się udało jakoś dogadać, powiedzmy, ale dokładnie nie jestem pewny, co dostaniemy. się okaże. Nie ma tej restauracji też na mapach Google'a, więc dobrze się zapowiada teoretycznie, tylko właśnie, no już nie ma menu takiego zwykłego jak znamy w Europie, tylko tutaj po prostu są obrazki albo nazwy potraw, które lokalsi znają. O, zaraz tato wyleje i tak. Zaraz będzie się no. Co to nie wiadomo co to jest? Zobaczymy. Mamy jeszcze chlebek. No, ten rzecz dobra, jakieś takie śmieszne przyprawy, nie? No. Ichniejsze, ale fajne. No, dużo. No i słuchajcie, zapłaciliśmy tam 3 riale, czyli jakieś 33 zł za ten posiłek zacny. I tam cola, była jeszcze woda. W międzyczasie jeszcze odwiedziliśmy szrot, ale to będzie oddzielny odcinek, więc jak lubicie jakieś złomowiska, szrotowiska, to szykujcie się. A teraz jeszcze idziemy, bo chcemy kupić sobie jakieś przyprawy i widzę, że tu jest jakiś sklepik. Przyprawy i idziemy zobaczyć jeszcze jakieś desery ładne. Zobaczymy tutaj. O, ale tutaj ryż jest taki od razu z Indii. Wielki, tu się nie rozdrabniają na woreczki małe. Hello. I co, koszyki? Aha. Zobaczymy, jak to taki sklep wygląda. O, a tu co tu jest? Ormani masala. Oho, jakiś taki zestaw kosztuje 2,5. Nie no, zawsze też lubimy sobie przywieźć jakieś różne lokalne
przyprawy. Że jakąś herbatę. A to co to jest? Dulach. Chyba tak, omani masala. Zobacz Kamila, to jest jakiś taki zestaw różnych rzeczy za 2 dinary, za 2 dychy. Ale tu jest też kora. Zobaczcie, taki wór cynamonu do herbatki kosztuje jakieś 5 zł. To trzeba na pewno zabrać. O, granat, a nie, granata jeszcze mamy, nie? Liści granata, to też fajna taka czerwona herbatka się robi. To wezmę z 2 wory tego herbaty na zimę. Zobaczcie, ile tutaj jakieś różnego jest grochu. Różne ziarenka. Różne kolorki. Do wyboru, do koloru. Aluminiowe garnki. I sypaną herbatkę mamy. Za 2 omary, za 2 dychy, taki kilogram. Ja tylko jedną rzecz wybiorę, a drugą z innym. Teraz zobaczymy, ile wyjdzie tutaj za to wszystko. A drugą rzecz z drugą. Ej, tato! Zobaczymy. O, mamy monetkę. O, ekstra. Very nice. I collect. Jesteśmy w kolejnym sklepie, bo tutaj tych przypraw chcę kupić. I patrzcie, taka cała paczka anyszku, 0,69 riala. Real jest 11 zł, czyli tam nie wiem, za 7-8 zł. To jest dobra cena. Tutaj jeszcze lejsy, 0,69 omara. Widzicie, różne napoje. Tutaj piwa zwykłego nie mają, jest bezalkoholowe. Tu są jakieś takie też napoje a la drinki, ale to nie są drinki. Znaczy przynajmniej bezalkoholowe. Ale tu fajne, widzę, że są fajne napoje z takimi różnymi tymi. Coś tutaj weźmiemy sobie z tego. Może taki granatowy za 0,45, czyli jakieś 6 zł taki napój kosztuje, a z ciekawości wezmę zobaczyć, co to jest. इनके हेल्प कर दो और निकाल दिए ओके Właśnie skończyliśmy zakupy, już jest wieczór, czy wieczór, 17:30, ale widać, że teraz rozświetliły się tutaj te neony sklepów. Jakby więcej ludzi wychodzi, nie? Więcej kobiet. No, takich ładnie ubranych. No Jakoś tutaj życie wieczorne kwitnie. Tak. Mimo, że oni tutaj przecież nie, tak jak ten mówił, że żadnych imprez nie mają, No, żadnych. ale robi się chłodno, wiesz, tutaj widać, że takie dużo trzymają się, nie? Tak jak faceci widać, że trzymają ze sobą, gadają i te rodzinne interesy tutaj wszędzie są, że brat, kuzyn, ojciec, wszyscy prowadzą koło siebie, nie wiem, sklepiki w jednym stylu i jednym asortymentem handlują. Ale wszyscy mają klientów, nie? Chyba. Na pierwszy rzut oka. Po wojażach, po Salala wracamy na plażę, trochę się tutaj posmażyć, bo przepiękna jest ta plaża i coś może pogadamy sobie, nie? No. Strzelimy jeszcze chwilę jakąś pogadankę, bo tu już jutro już wyjazd. Dobra, powiem wam, że dzisiaj ciężko tu mi znaleźć wolny leżak, wszystko pozajmowane. Nie kopianie. Tutaj O, ja. słuchajcie, znaleźliśmy sobie już leżaczki. Mama! O jacie, ale budujecie wieżę, co? Zamek? To jest Dzień dobry. Asfalt. No. Asfalt? Dzieciaki Aha. sobie tu kopią. Fajny jest piasek na tej plaży, nie? Fajne są W te... cieniu fajnie się siedzi, bo jednak w takim pełnym słońcu to... Myślałam, że budujecie razem.
No, ale dzisiaj chcieliśmy wam powiedzieć jeszcze taką rzecz właśnie o dzieciakach, nie? Żeśmy stwierdzili, że też nagramy czasami, że to nie jest też takie, że te dzieci nasze są święte. Tak, i że to są takie spokojne dzieci, które idą wszędzie tam, gdzie my chcemy i robią to, co nam się zamarzy, bo to tak zupełnie nie wygląda. No, tylko że też jest czasami ciężko po prostu, nie? Bo też dzieci są może nie tyle co zmęczone, no bo to czy jesteśmy w resorcie, czy jesteśmy gdzieś jedziemy I zwiedzamy. i No, zwiedzamy, to nie ma są po znaczenia. prostu takie momenty, kiedy one się zaczynają albo bić, albo krzyczeć, Albo kłócić, wykłócać, wrzeszczeć, awanturować między sobą w różnych konfiguracjach, a że Janek też już jest na tyle duży, nie? Że już nie tylko, że się broni, ale też już potrafi sam wymierzać jakąś swoją sprawiedliwość, tak. Więc często jest tak, nie? Że są właśnie wrzaski, co już można było gdzieś słyszeć na filmie, że są Tak. awantury, albo wszystkich nagle nóżki bolą i już się nie da No iść. dzisiaj jak z Baobabów wjechaliśmy, nie? Już nas taka głupawka wzięła, że po prostu włączyliśmy tam jakąś ichniejszą muzykę w radiu i już... No bo tutaj no co, nie ten... No nie, my nie bijemy dzieci, ale to myślę, że takie coś jeszcze potęguje bardziej, nie? No tak, bardziej No. nakręca. Nie no, bicie w ogóle w Polsce jest, wiesz, zabronione, zresztą nie wiem. Ale... O jacie, ale głęboko, no. O matko. No ale no niestety, no krzyczenie też nie jest metodą, co się zdarza nam też niestety, bo jesteśmy tylko No. ludźmi, no ale no staramy się jak najmniej tutaj gdzieś eskalować to, nie? Lepiej dzieci wyciszać, aczkolwiek no czasami jest trudne to. Myślę, że wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą o czym mówimy. Ale to jest ta fajna plaża, prawda? No. Dzisiaj są takie duże fale. No właśnie, bo zobacz, znowu nagrywamy dzieci, które sobie tutaj siedzą w piaseczku, nie? Coś tam ze sobą gadają, no ale to tak no. Może zaraz Janek da komuś z karate raz. Albo się pokłócą o łopatkę, bo akurat jedną tą, mają 4 łopatki, ale akurat jedną niebieską będą chcieli wszyscy naraz, bo niebieska jest w tym momencie najbardziej atrakcyjna, nie? No, także jest wesoło i tak myślę, że to dużo od nas wymaga przede wszystkim, nie? Żeby po prostu mieć w sobie jakiś tam mimo wszystko spokój, opanowanie i się tym nie frustrować, bo dzieci to dzieci po prostu. I mają też swoje Za uszami. za uszami, swoje historie, histerie. No, dzisiaj mamy Zaczynamy się czwartek w ogóle, powtarzać. no, dzisiaj mamy czwartek, jutro wylatujemy z powrotem, więc już ostatnie chwile łapiemy tutaj słońce. Jest cały czas chyba 30 stopni. Co wezmę? Wyrwaliśmy się chwilę bez dzieci. Całe 5 minut dla nas. Idziemy sami na zamoczyć stop. Idziemy zobaczyć, bo dzisiaj są fajne fale. Bardzo gorący piasek jest. Tak, no. I jest taka długa, zobaczcie jaka tu jest. Powinien być szerokie te plaże, nie? No, A i nie ma tu karawanów. no właśnie, mogłem zabrać parawan Easy Ridera, O, to by było, nie? o, tu jest chłodniej. O, tu już jest chłodny piasek, fajny. Tutaj są te różne mariny, zatoki. Wczoraj tam byliśmy w takiej marinie, to jest Tak. takie sztuczne, resortowe, sztuczne miasto jest, że tu są knajpy, kawiarnie, sklepy. Pamiątki. Można tutaj siedzieć faktycznie. Ale cieplutka ta woda. No. Ale fajowe te fale. No, cieszymy się. Ostatnie dni, te godziny to nie ma. Nie, no jeszcze nie. O! Tu jest ten kolega ze Słonecznego Patrolu, lifeguard. Dzisiaj są duże fale, więc tutaj jest patrol. My patrzymy sobie z Kamilą za muszelkami. Jest dużo takich, o. Aha, ta jest akurat połamana. To jak bałtyckie trochę, tylko że te są po prostu takie grube, fajne muszle. O, jak ktoś zbiera, to Ale polecam. Pokaż, masz tutaj? Ale no takie na razie same. No, tylko że one są takie grube, nie? No, duże. Będziemy jeszcze coś sobie wziąć do picia. Tu mamy ten nasz bar jeden.
Tutaj właśnie okazało się, że od 12 otwierają ten bar, właśnie jest 12 i kolejka po drinacze teraz. No i słuchajcie, Kamila sobie nie popiła za dużo, bo Janek nasypał piachu do coli. Podzielę się swoją. Dziękuję. Czekaj, trzymaj zdjęcia. No, porobiliśmy sobie zdjęcia. O, tutaj pan chodzi, zaprasza na jakieś te, na plecenie warkoczyków chyba i na masaże, nie? Na spa. Na spa. Tak, słuchajcie, my już uciekamy do pokoju z plaży, poplażowaliśmy jeszcze, później po odpoczynku, po wizycie w naszej willi idziemy na obiadek i po obiedzie skoczymy chyba do aquaparku, bo jest tutaj dostępne, wożą takie autobusiki i to dla jakby resortowiczów jest bezpłatnie. Są tam też ręczniki, nie ma tylko napoi chyba, nie? Więc nie ma tam dużo ludzi jakby z hotelu, pewnie przez to, że nie ma serwisu. No i nic, żeby ten odcinek dzisiaj wyszedł, to już musimy kończyć. My teraz już się oddajemy. Tak, relaksować. teraz będziemy się relaksować, Kamera cieszyć. wyłączona. Tak. Jak jesteś tutaj nowy, to będzie nam ogromnie miło, jeśli zostawisz subskrypcję, jakąś aktywność, łapkę, komentarz. Miło będzie tam czytać pod filmem, co tam się dzieje. No i nic, i tyle. Aha, jeszcze właśnie, bo te pineski tam, tak, tam do różnych miejsc zazwyczaj w opisie zostawiam pineski, gdzie byliśmy, co robiliśmy, albo co polecamy, także możecie sobie zaglądać do opisu filmu. Salali. Tak, w salę. Polecamy tak. Jak dojechać do pana Baobaba. Tak. No, także trzymajcie się tam cieplutko, cały top chat, wszystkich tutaj stałych widzów, nowych widzów, okazjonalnych widzów, wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Cześć! Dokładnie. Papa. Przecież ja nie mówię. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!